ruszamy. No, ten krzyk jaki był. To chyba do nieba doszedł. Dojeżdżamy do Pruszkowa. Księża odprawiają tam nabożeństwa. Jakieś pary otrzymują śluby. Ludzie podchodzą też do komunii, do spowiedzi. Co jakiś czas nas wyprowadzają i znowu właśnie mężczyźni osobno, kobiety, dzieci osobno, a potem znowu z powrotem do tego pomieszczenia, do tej hali. Jest z nami siostra mojej mamy, naszej mamy, z synem młodszym od nas. Siostra mamy mówi, że spotkała pielęgniarkę, że ta pielęgniarka przeprowadzi nas do budynku, gdzie są chorzy, ale ze względu na bezpieczeństwo będziemy musieli natychmiast przejść do miejsca, gdzie już jest miejsce na wywózkę do Polski, jednym słowem, gdzieś rozwożeni będziemy. No i rzeczywiście ona nas przeprowadza, daje nam bandaże, żebyśmy się potem gdzieś tam tymi bandażami pookręcali, że jesteśmy chore, coś takiego. Znowu ktoś nas przeprowadza, kto przecież jest w niebezpieczeństwie, bo jeżeli by Niemcy zauważyli, że nas przeprowadzają, to i my byśmy zginęli i ta osoba, która się podjęła tego. No ale jesteśmy tam na miejscu, mama chce gdzieś głębiej wejść, ale ciocia mówi, że nie, że zostajemy tu bliziutko. Jakieś jest takie niewielkie ogrodzenie, jakieś druty, coś takiego. Na górze jest jakiś budynek piętrowy, Niemcy nas obserwują. Śmieją się oczywiście, bo dla nich to jest szalona zabawa, że tyle strachliwych ludzi tam stoi na dole. Ojciec się dowiaduje, że można dostać jakąś gorącą zupę. Z czym biegnie, nie wiem, no w każdym razie biegnie tam. Nagle przychodzą Niemcy i wybierają kilka osób, kilkanaście, gdzieś do wyjazdu. Mama wobec tego prosi, że pójdzie po męża jeszcze, bo no pozwalają. Więc mama biegnie i przyprowadza ojca. Nas wyciągają 70 osób. W tym jesteśmy my, ciocia zostaje, jakoś jej nie chcieli. Tylko my jesteśmy i jest moja koleżanka z matką i z siostrą 3-letnią. Niemcy odchodzą, zostawiają nas razem z polskim kolejarzem. Ten polski kolejarz wprowadza nas na jakiś boczny tor. Tam stoi jeden wagon, taki towarowy. On każe nam tam wejść i już zamyka ten wagon. Prawdopodobnie chciał nas uratować. Podbiega Niemiec z wrzaskiem szalonym, każe otworzyć, no oczywiście przeklina tego kolejarza i każe nam przejść gdzie indziej, prowadzi nas. A jeszcze właśnie przed tym przejściem moja mamusia dowiaduje się, że jest jakiś lekarz, urzędnik niemiecki, że można mu dać łapówkę i on da przepustkę na wyjście stamtąd. Idzie, a ma złoty zegarek po swojej mamie, śliczny, malutki zegarek
który babcia nosiła na takim długim, złotym łańcuchu i tak okręcała tutaj o szyję, tak starsze pani nosiły, starsza, no wtedy może nie była starsza. I tutaj w kieszonce trzymała ten zegarek, ten piękny łańcuch zawsze był na niej. No i postanawia ten zegarek z tym złotym łańcuchem dać za te przepustki. Wszyscy zostają przyjęci, a mama nie. Więc to jest ten pierwszy moment, kiedy już nam się nie udaje. Drugi moment, to przejście niby na tą lepszą stronę. No i wreszcie ten kolejarz, który prawdopodobnie chciał nas ratować. Jest pociąg, same wagony oczywiście, te bydlęce. Spisują nas przy tym pociągu. Dają nam malutki bochenek chleba, mama ma ten upieczony. Każą nam wejść 70 osób do jednego tego wagonu. No więc jest tak, że jeżeli ktoś chce kucnąć czy położyć się, to inni muszą wstać, bo taka musi być wymiana. Zamykają, oczywiście są tylko te maciupeńkie, takie wąskie, wysoko ustawione okienka. Jedziemy bardzo długo. Jak długo, nie wiem. Jakieś małżeństwo dopiero co pobrane, prześliczne. On piękny, wysoki, ona też. Mają mnóstwo rzeczy ze sobą. Mają jakieś kołdry, nawet coś. W ogóle świata nie widzą, tylko widzą siebie. Są zakochani, nieprzytomni. Siedzę jakoś tak w kącie, jakiś taki młody chłopak. Też jest coś, zaczynamy z sobą rozmawiać. On mi się potem wpisuje. Mam tą karteczkę jeszcze jego ręką napisaną. Mama ma jakiś olej rzepakowy, czarny jak smoła. I ten kawałek chleba i jakąś cebulę jeszcze. Więc maczamy ten chleb, jest jakaś puszka, taka po herbacie dawna. Na pokrywce tej puszki mamusia nalewa ten olej, maczamy i jemy razem z tą cebulą, której nie znoszę, no ale zjadamy to. Potrzeby fizjologiczne. To młode małżeństwo ma jakieś konserwy, zjada to wszystko i wreszcie ten pan, no opróżniona puszka, no korzysta z tego i mówi, kto następny? Moja siostra, no ja. No i w ten sposób krąży puszka, panowie robią dziurę w podłodze, i to nas ratuje przed zanieczyszczeniem. Wreszcie po jakimś długim czasie otwierają nam te wagony i każą nam wyjść, żeby załatwić fizjologiczne potrzeby. Ale Niemcy stoją w niedużej odległości z karabinami gotowymi do strzału. Nie wiemy, czy będziemy zabici tu, co się stanie. No nie, no mamy, prawda, na rozkaz odbyć swoje hołd naturze. A ja nie jestem w stanie przy tym, no jednym słowem, jak wyszłam, tak weszłam z powrotem do wagonu. W sumie zdaje się między 8 a 10 dni jechaliśmy. Dojeżdżamy do jakiegoś miejsca przepięknego, jest cudowna pogoda, słońce świeci, otwierają nam te wagony, jest las, taki młody las, jest cudowne powietrze i wolno nam wyjść z tych wagonów i rzeczywiście zachwycać się i przyrodą, i słońcem, i wszystkim. Ktoś przychodzi i proponuje nam, żeby pozostać tam. Ojciec ma szaloną ochotę.
Mama nie. Nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle tam został. Każdy się bał. Potem się okazało, że tam była fabryka amunicji, że tam wszyscy zginęli. Wszyscy, którzy byli. My dojeżdżamy wreszcie do Neuengamme. Okazuje się, że to jest męski obóz koncentracyjny pod Hamburgiem. Otwierają te wagony i co jakiś czas każą wyjść mężczyznom raz to po kawę, raz to po zupę, a kawa no to były jakieś pomyja dosłownie, a zupa to były brudne obierki ziemniaczane ugotowane. Wiem, że ojciec jadł. Są jakieś jedne szyny, drugie szyny, kawałek pustego placu i znowu jakieś szyny. I tam między tymi szynami każą nam stanąć. Coś nas liczą, piątkami czy nie piątkami. No jednym słowem w jakimś szeregu. Moja siostra, harcerka, zawsze wyprostowana. A te wszystkie kobiety takie przybite strasznie. No ja mała byłam w ogóle. Mama mówi, Haniu, pochyl się. Nie będę się pochylać przed Niemcami. No i mama zaczyna jej dołek kopać pod nią, żeby zrównała się trochę z tymi kobietami. Proszę sobie wyobrazić, że po latach wielu dowiaduje się, że jeden z młodych chłopców, też 17-letni, to samo zrobiła jego matka, bo on się też nie chciał pochylić w żaden sposób. Idziemy z powrotem do wagonu. Ale któregoś razu, że tak powiem, przychodzą znowu, każą mężczyznom wychodzić. A ojciec był w letnim ubraniu, takim beżowym. I ja nagle, dlaczego, nie wiem, jakieś przeczucie, rzucam się w jego kierunku i no, po prostu chcę go objąć. Dlaczego? Nie wiem. Przecież nie myślę o jakimś pożegnaniu. W ogóle nie myślę. To był jakiś odruch szalony. I nagle patrzę z boku na mamę, a mama ma tak przerażone oczy, że odstępuję od tego, nie robię tego. Nie pożegnałam się. A to ostatni raz go widziałam. A to taki wspaniały człowiek. Wszyscy wyszli. No, mężczyźni nie wrócili. Noc się zaczęła. Myśmy krzyczały, oczywiście nic nie pomogło. Wreszcie raniutko, a było tak strasznie zimno. A ojciec miał pelisę z sobą. Myśmy miały nawet ciepłe płaszczyki, takie jesienne, granatowe. Przykrywałyśmy się, a zmarzłyśmy strasznie, bo to już był październik. Tak. Raniutko, mgła taka jest, słyszymy muzykę. Marsz jakiś. Ktoś krzyknął, nasi idą. Kto mógł, podbiegł do tej szpary okiennej, bo tak chyba to można nazwać, i nazwisko zaczął wykrzykiwać. Moja siostra wysoka taka stanęła na palcach, krzyczy: Żelechowski, Żelechowski. Ojciec podbiega. I siostra mówi: tatusiu, dam ci futro. Nie, 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 daj mi tylko papierosy, ja zaraz wracam.
No przecież wiedział, że nie wróci. A jeszcze wcześniej, jak pierwszy raz otwarli te wagony, koło wagonów szli geodeci Polacy. I nie podnosząc głowy, prawie szeptem mówili: oddajcie wszystko kobietom, bo wy tu zostajecie. Więc ojciec po tej nocy był pewien, że zostaje, a tak nas chciał pocieszyć. Oni odeszli, wszyscy więźniowie odeszli od wagonów. No i wreszcie, nie wiem po jakim czasie, ruszamy. No, ten krzyk jaki był. To chyba do nieba doszedł. Powiedziano nam, że mężczyźni jadą za nami. Oczywiście to była nieprawda. Ale jak długo można krzyczeć? Dowieźli nas do Frankfurtu, do Otwszalni. Kazali nam wejść pod prysznice, czy ciepłe, czy zimne, nie pamiętam. Oczywiście musiałyśmy się wszystkie rozebrać przy tych żołdakach. Nie pamiętam ani ręcznika, ani mydła, ani nic takiego. Ubrania poszły do odwszenia. Wróciły śmierdzące, mokre. No i trzeba było się przy tych żołdakach oczywiście ubrać na nowo. No i potem dowieźli nas już do obozu, do Ravensbrück. Koleżanka miała swoją siostrę w Ravensbrück. Zobaczyła napis i już wiedziała, gdzie jest.